Halo, halo, halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Słychać mnie? Tak. Chciałbym Wam w pierwszej kolejności bardzo, ale to bardzo wszystkim tutaj podziękować. Uczestnikom, prelegentom poprzednim, prelegentom następnym, wszystkim wolontariuszom i przede wszystkim organizatorom tego przedsięwzięcia, bo cieszy mnie to, że wszystkich nas tutaj łączy jedna rzecz, jaką jest zamiłowanie do podróży, więc myślę, wielkie brawa dla nas wszystkich. Jestem niesamowicie radosny, że mogę tu być, bo jednym z motywatorów podróżowania mojego z Anną, czyli Live the Journey naszego duetu, jest inspirowanie innych ludzi, więc cieszę się, że mogę tutaj być i w końcu opowiedzieć o czymś wartościowym, bo również uważam, iż takim obowiązkiem podróżnika, który gdzieś był, coś zobaczył, doświadczył, jest szerzenie tej informacji, żeby jakby zrównoważyć tą mainstreamową, często jednokierunkową, upolitycznioną może jakąś informację. Więc jestem z tego powodu bardzo radosny i tak jak wspomniałem, został tutaj zaproszony duet tak naprawdę, Live the Journey, czyli ja oraz Anna Celińska, której tutaj nie ma niestety z nami, ponieważ po raz trzeci już jest w Wietnamie. Wietnam jest wciągający. Ania jest w Wietnamie od lutego i uczy dzieci języka angielskiego. Wspiera nas teraz mentalnie oraz ja będę się z Wami komunikował werbalnie, Ania będzie się z Wami komunikować zdjęciami, bo to są wszystkie jej zdjęcia. Ok. Początkiem wstępu, jak się w ogóle znaleźliśmy w Wietnamie, był to taki szalony impuls. Jechaliśmy sobie BlaBlaCarem na Sylwestra pewnego roku i z nudów przeglądałem sobie, jak to czasem była mapę i błądząc palcem po Azji Południowo-Wschodniej przypomniało mi się, że Wietnam to jest naturalne miejsce występowania palmy kokosowej. A ja jaram się egzotyką, kocham palmy i uwielbiam kokosy. Więc odwróciłem się do Ani i spytałem, a co ty na to, jakbyśmy pojechali do Wietnamu, autostopem? A Ania powiedziała, jasne. No i tak też zrobiliśmy po jakimś czasie, kiedy zebraliśmy pieniądze. Ruszyliśmy autostopem, zrobiliśmy najpierw taki zygzak po Bałkanach, wjechaliśmy przez Turcję do Azji, ale w Indiach zorientowaliśmy się, że nie starczy nam pieniędzy. Szybko, nie chcieliśmy kończyć podróży, więc szybko przewertowaliśmy internet i znaleźliśmy takie informacje, iż w Wietnamie bardzo łatwo jest znaleźć dobrze płatną pracę. Więc za ostatnie pieniądze kupiliśmy bilety i ruszyliśmy do Wietnamu. Tak, to był początek naszej podróży i właściwie możesz kolejne zdjęcie dać. W Wietnamie wylądowaliśmy w Saigonie na samym południu i ugościł nas na początku ten piękny, wspaniały, dobroduszny człowiek Leszek, Polak, który mieszka w Wietnamie już parę lat. Dał nam schronienie przez tydzień, u niego się zregenerowaliśmy i poszukaliśmy sobie miejsca, gdzie chcielibyśmy żyć, ponieważ nie lubimy zbytnio dużych miast. Energia i hałas, spaliny, wszystko nas przytłacza, więc znaleźliśmy sobie takie miasto Winyon. Zanim Wam o tym powiem Wam o tym, że nie miałem zbytnio czasu, żeby przygotować takie piękne prezentacje jak moi poprzednicy, więc od teraz po prostu puścimy zdjęcia i będziecie wyłapywać, o czym mówię. Są to zdjęcia głównie z delty Mekongu oraz okolicy Dalat. Ok, więc znaleźliśmy Winyon, miasto mniejsze jak na Wietnam, bo to ma jakieś 400 000. Przeprowadziliśmy się tam, znaleźliśmy bardzo szybko z pomocą ludzi z couchsurfingu mieszkanie. Trzypokojowe mieszkanie, bez mebli co prawda, ale ono kosztowało 2 miliony dongów, to jest na nasze jakieś 320 zł. Trzypokojowe mieszkanie. Nie miało okien, ale było bardzo, bardzo ciekawie. Mieszkaliśmy nad morzem, więc fajnie morska bryza wbijała się do domu. Potem poszliśmy na targ, kupiliśmy sobie szybko eleganckie ciuchy, wydrukowaliśmy CV-ki, znaleźliśmy wszystkie szkoły, prywatne szkoły językowe, centra i pochodziliśmy i po paru dniach po takim tournée, po tych centrach i szkołach i przedszkolach mieliśmy już pracę. I teraz dlaczego tak łatwo tam znaleźć pracę? Ponieważ od paru lat Wietnam jest krajem prężnie rozwijającym się i jest duży boom na naukę języka angielskiego, więc jak grzyby po deszczu wyrosły wszędzie właśnie te prywatne centra językowe i jeżeli takie centrum językowe, tudzież prywatna szkoła ma w swojej kadrze osobę, nauczyciela o białym kolorze skóry, jest to dla takiej szkoły bardzo duży prestiż.
Dlaczego tak jest? Ja osobiście upatruję tutaj dwóch powodów. Tak, właśnie tak poszliśmy szukać pracy. Upatruję tutaj dwóch powodów. Widzę tutaj dwa powody. Pierwszy to jest konstrukcja językowa, ponieważ wietnamski jest językiem tonalnym, jest zupełnie inaczej brzmiący, aparat mowy zupełnie inaczej działa niż przy językach nietonalnych, europejskich, więc im jest po prostu bardzo trudno wymówić i oswoić się z językiem angielskim, dlatego fajnie jest mieć Europejczyka, tudzież kogoś ze Stanów, czy z native speakera ze Stanów, czy z Australii, który pomoże im jakby zaznajomić się z językiem. Drugi powód, osobiście widzę, że jest coś takiego, co nazwałem blady wzorzec piękna. Jest to coś takiego trochę sztucznie wykreowanego według mnie, ponieważ jak włączycie wietnamską telewizję, zobaczycie same takie blade twarze. Karnacja to typowego Wietnamczyka zupełnie nie jest taka. W sklepach wszędzie można kupić wybielacze. Pogoda jest bardzo, temperatury są bardzo wysokie, a ludzie na skuterach są ubrani w rękawiczki, maseczki, także widać tylko oczy, żeby tylko się nie opalić. Tak samo mieszkaliśmy zaraz przy plaży i uwierzcie mi, że od około 8 godziny do 16, czyli wtedy, kiedy jest słońce najostrzejsze, można było spotkać tylko turystów i kraby, żadnych Wietnamczyków. Dla mnie jest to taki trochę negatywny wzorzec promowany. To nie tylko w Wietnamie, bo u nas też są popularne samoopalacze i tak dalej. Zauważyłem, że ludzie często też nie cieszą się tym, co mają po prostu u siebie i nie są z tego zadowoleni. Ale dalej, żeby dostać pracę w Wietnamie, nie potrzeba żadnego wykształcenia, żadnej praktyki edukacyjnej, żadnej wizy pracowniczej, żadnej umowy. Po prostu biała twarz i wystarczy trochę mówić po angielsku. I my skorzystaliśmy z tej okazji. Oczywiście nie bez wyrzutów sumienia, ponieważ ja nie mając żadnego doświadczenia w nauczaniu, zarabiałem parokrotnie więcej niż Wietnamczyk czy Wietnamka, która ma do tego predyspozycję. Ok, jak wyglądała rekrutacja? Zanieśliśmy te CV-ki. Jeżeli ktoś był zadowolony, chciał nawiązać współpracę, umawialiśmy się z nim na taką demo lekcję. Skserowano mi na przykład kilka stron z podręcznika, powiedziano mi, że będę miał 1,5 godziny z uczniami w tym wieku i że mam przygotować lekcję. Na taką lekcję się idzie, taką lekcję się prowadzi. Jest osoba, która ocenia, przygląda się i po takiej demo lekcji albo jesteś przyjęty, albo nie jesteś przyjęty. My trafiliśmy na początku na demo lekcję do przedszkola, więc tak naprawdę mieliśmy fajną demo lekcję, bo to była zabawa z dziećmi na dworze. I w tym przedszkolu zostałem ja zatrudniony, Ania potem uczyła osoby dorosłe i tak to wyglądało. Mi się osobiście bardzo podobała moja praca, ponieważ, tak jak powiedziałem, była to zabawa z dziećmi, z elementami nauki. Miałem moje prywatne przedszkole, dla którego pracowałem, miało 3 placówki, miałem kilka grup, w każdej sali każda sala była wyposażona w klimatyzację, w telewizor duży, w zabawki i oczywiście najważniejsza rzecz, panie pomocnice. Naprawdę te panie, gdyby nie one, to byłoby wtedy ciężko, bo one odwalały najbardziej trudną robotę, czyli te żywiołowe dzieciaki uspokajały i tłumaczyły mój angielski na ich wietnamski. Tak to wyglądało. Przykładowa lekcja, jak wyglądała, najpierw rozgrzewka, czyli włączałem jakieś filmiki na YouTubie, takie pioseneczki, animacje po angielsku, śpiewaliśmy razem, gestykulowaliśmy i to miało za zadanie trochę dzieci, trochę tą energię z nich wykrzesać, żeby się uspokoiły potem oraz żeby ich nastawić na język angielski. Potem przechodziłem do takiej merytorycznej części programu, czyli wydrukowałem sobie różne kartki z owocami, z liczbami, z kolorami i na zasadzie gier. No, najpierw bardzo dużo czasu w ogóle podczas lekcji, podczas wszystkich lekcji spędzałem na tym, iż dużo czytałem, żeby oni się wszyscy osłuchali, żeby się dzieciaki osłuchały z tym, one dużo powtarzały. No i potem wymyślałem takie gry, że siadaliśmy w kółku, rzucałem piłeczkę do jakiegoś dziecka, dziecko, które złapało, pokazywałem mu kartkę, ono musiało powiedzieć, jak powiedziało, dostawało brawa.
3 kartki z owocami. Dzieciaki, upewniłem się, że dzieciaki znają nazwy, zakrywały oczy, zakrywały w jedną kartkę, otwierały oczy, dzieciaki szukały i kto zgadł, jaki owoc zniknął, ten wygrywał brawa. Zabawa tylko where is blue, czyli jak się uczyliśmy koloru, to na przykład jak się zastanawiałem, mówiłem where is blue? I dzieciaki tam krzyczały there, blue, 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 blue. Wszędzie, gdzie widziały blue, gdzie widziały kolor niebieski, po prostu wskazywały. Na koniec dzieci już były trochę zmęczone, więc siadaliśmy sobie i znowu puszczałem filmiki, takie bardzo proste, z którymi się już, z tematami, które nie są dla nich nowe, jakieś abecadło, jakiś materiał z poprzedniej lekcji, jakieś kolory, liczby czy tak dalej. Ogólnie dzieci są bardzo, bardzo, bardzo kochane. Są do tego stopnia kochane, że potrafią podejść i mimo tego, że ja wyglądam bardzo niestandardowo, więc jak na Wietnamczyków, bo rzadko kiedy Wietnamczyk nosi długie włosy i brodę, te, które były bardziej bezpośrednie i potrafiły wziąć cię za rękę i coś do ciebie mówić po wietnamsku, w ogóle nie mając pojęcia, że ja ich w ogóle nie rozumiem. Inne się tuliły. No tak, dzieci są bardzo, bardzo kochane. Ania, która jest teraz po raz drugi właśnie w Wietnamie i uczy dzieciaków, wcześniej uczyła ludzi dorosłych, mówi, że już teraz by się nie zamieniła, że dzieci są przekochane. I mi również pasowała energia dzieci, bo no, są takie energiczne, żywiołowe. Ja też mam taką naturę, taką wystrzałową, że tak powiem, wybuchową, radosną, euforyczną, więc bardzo mi się to podobało. Co zauważyliśmy z Anią podczas tego pierwszego pobytu w Wietnamie, kiedy tam właśnie mieszkaliśmy i pracowaliśmy, to było to, iż rodzice kładli bardzo duży nacisk na edukację i to od dziecka. Właśnie od małego. Na przykład ja uczyłem jedną grupę 3 godziny na tydzień, to były dzieci w wieku od 2 do 4 lat, więc to jest 3 godziny angielskiego, nie wiem, może to się zmieniło, ale to uważam, że to jest dużo. A Ania po 2 latach, kiedy wróciła, mówi, że teraz uczy jedną grupę 7 godzin tygodniowo, więc jakby nacisk jest jeszcze większy. Co się zmieniło jeszcze przez te 2 lata? Są to stawki. Wcześniej stawki spadły, widocznie konkurencja jest teraz większa. Wcześniej można było zarobić, osoba, która nie jest native speakerem, mogła zarobić $18 na godzinę. Teraz są to zarobki rzędu 13. Native speakerzy podczas w 2018 roku mogli zarobić $20 na godzinę. Teraz jest to 16. Co się jeszcze zwiększyło, tak jak wcześniej mówiłem, co się zmieniło? Wcześniej mówiłem, iż totalnie bez żadnych wymogów przyjmowali do pracy. Teraz właśnie to się zmieniło i żądają jakiejś edukacji, jakichś certyfikatów, wizy biznesowej oraz zwiększyły się kontrole. Jest więcej kontroli. Ania twierdzi, że teraz nauczyciele pracują mniej więcej, są zatrudnieni jakieś 20 godzin w tygodniu i jest to dosyć ok, bo powiem Wam mój przykład z 2018. Ja pracowałem tylko i wyłącznie 7 godzin w tygodniu. 7 godzin w tygodniu. Miałem $15 na godzinę płacone. Ogromna stawka. I dzięki temu mogłem utrzymać siebie i Anię, czyli płaciłem za mieszkanie, za jedzenie, no nic więcej, ale głównie niczego więcej nie potrzebowaliśmy, pracując tylko 7 godzin w tygodniu. I dlaczego tak mało godzin w ogóle miałem zaoferowane i w ogóle Wietnamczycy oferują tak mało godzin? To dlatego, ponieważ jest to bardzo duża kasa i po prostu nie stać ich na to, żeby utrzymywać taką osobę 40 godzin tygodniowo. Tak, jak robią to inni podróżnicy, którzy chcą zarobić i odłożyć, najczęściej są w dużym mieście i po prostu podejmują współpracę z kilkoma centrami edukacyjnymi i po prostu zbierają te godziny i mogą zarobić więcej. My po pracy mieliśmy dużo czasu, dlatego otworzyliśmy od razu z radością couchsurfing. Właściwie już drugiego dnia kupiliśmy materace dla siebie i dla naszych gości przyszłych, bo mieliśmy, przypomnę, 3 pokoje, byliśmy w 2 i w ogóle ku naszemu zdziwieniu strasznie dużo zapytań dostaliśmy, a powiem Wam, że Uinon jest gdzieś tak po środku, południowy Wietnam, ale bardziej tam bliżej centrum. Nie mam tak wiele do zaoferowania, oprócz pięknej plaży oraz jednej świątyni starej, ale jak się potem okazało, patrząc na mapę, Uinon jest idealnie położony między bardzo popularnymi destynacjami, między Nha Trang i Da Nang, więc mniej więcej 200 i 300 km między jedną a drugą, więc podróżnicy, którzy podróżowali przez Wietnam na motorze,
Był dla nich idealny pit stop, to nasze miejsce, więc mieliśmy strasznie dużo zapytań, że najwięcej chyba mieliśmy 5 gości naraz. W pierwszym tygodniu w ogóle było tyle gości, że się baliśmy, że nasi gospodarze pomyślą, że jakiś nielegalny hostel prowadzimy, ale tak się nie stało. Cieszyliśmy się też z tego, że otworzyliśmy ten couchsurfing, ponieważ mogliśmy w końcu jakby odpłacić tą dobrą energię, którą nagromadziliśmy przez wcześniejsze 9 miesięcy podróży. Tyle ludzi nas podwiozło, ile nam pomogło, zapraszało na obiady i tak samo my cieszyliśmy się, że możemy kogoś ugościć. Stać nas było na to, żeby zaprosić kogoś na obiad, na koktajl i tak dalej, i tak dalej. Jednakże trochę zazdrościliśmy tym ludziom, ponieważ my chcieliśmy dalej kontynuować podróż, przez to, że Winion nie miało więcej ofert pracy. Nie mogliśmy tego robić, nie mogliśmy odłożyć pieniędzy, więc co zrobiliśmy? Wróciliśmy do Polski. Znowu pojechaliśmy do Holandii na parę miesięcy, odłożyliśmy trochę kasy i już w styczniu roku 2019 wróciliśmy do Wietnamu. Znowu wylądowaliśmy w Saigonie. Tym razem kupiliśmy skuter, zrobiliśmy na nim 8000 km. Dzielny skuter, dzielna pyra dopiero w Laosie padła. I dotarliśmy tam dosłownie chwilę przed lunarnym Nowym Rokiem, chińskim Nowym Rokiem, czy też wietnamskim Nowym Rokiem, Rokiem Świni. I spędziliśmy w ogóle tydzień w Saigonie po raz kolejny. Tam spotkaliśmy się ze znajomymi z Polski, których wcześniej nie znaliśmy i szukaliśmy sobie gospodarzy couchsurfingowych, żeby przeżyć te święta, to ważne miejsce, ten ważny czas dla Wietnamczyków, jakim jest Tet, właśnie z rodziną jakąś, żeby po prostu doświadczyć tego jak najlepiej. I właśnie mowa o Tet. Tet jest to jednocześnie Nowy Rok, najważniejsze wietnamskie święto oraz najdłuższe wakacje w roku. Więc w mojej głowie układało się coś takiego, jeżeli to jest taki mocny miks, to pomyślałem, ale będzie gruba impreza, ale powiem wam szczerze, nie, nic takiego. Tak naprawdę cała atmosfera Tet przypominała mi bardziej takie święta wielkanocne, ponieważ Tet jest tak ważne, że wszystkie albo większość lokalnych biznesów, a biznesów jest cała masa, jest zamykanych i ludzie, którzy wcześniej wyjechali z domów rodzinnych do większych miast typu Ho Chi Minh czy Saigon czy Hanoi, wracają do swoich domostw i spędzają tam razem właśnie ten czas, bo Wietnamczycy są bardzo, bardzo rodzinni i lubią kultywować tradycyjne ceremoniały i lubią po prostu być razem. I opowiem wam teraz, jak wyglądał dzień sylwestrowy. To jest między innymi element dnia sylwestrowego, o którym powiem za chwilę. To jest świąteczne ciasto, tak właśnie wygląda. Sylwester Wietnamczycy spędzają na tym, aby przygotować się do wejścia w Nowy Rok. Jest tam dużo symboliki, jest to takie ważne dla nich, oni to robią tak bardzo serio. Więc wstaliśmy bardzo wcześnie rano, aby udać się na targ roślinny. Pojechaliśmy, to chyba była 5 rano, żeby wszystko jeszcze zdążyć kupić, pojechaliśmy po kwiaty. Bardzo charakterystycznym kolorem podczas Tet jest kolor czerwony. Kolor ma za zadanie przynieść pomyślność w nowym roku i zdobyć sobie zjednanie wśród bóstw. Więc kupiliśmy kwiaty o koloru czerwonego. Ważny jest też kolor czerwony. Ważne są wszystkie rzeczy, które są nowe i młode, więc nie wiem, czy nasi gospodarze kupili, ale bardzo dużo Wietnamczyków na tego typu targach kupuje sobie młode drzewka owocowe. Jak wróciliśmy z tego targu, część zaczęła przestrajać dom, a druga część, między innymi my zaczęliśmy sprzątać dom, a właściwie takie jedno pomieszczenie tego domu, bardzo, jak się okazało, ważne pomieszczenie. Jak będzie to zdjęcie, to zwrócę na nie waszą uwagę. Jak otworzyli przede mną te wrota tego pomieszczenia, to pomyślałem sobie, jak zobaczyłem 3 wielkie stoły, pięknie zdobione te stoły, stwierdziłem, że wow, no to tutaj będzie gruba impreza. Ale znowu się w cudzysłowie rozczarowałem. To jest takie europejskie myślenie. Picowaliśmy ładnie ten pokój i tak naprawdę te stoły nie były tak ważne. Ważniejsze oprócz tych 3 stołów były takie jakby szafki, powiedzmy kredensy. Tak to wyglądało na pierwszy rzut oka.
A te szafki kredencji okazało się, że to są takie ołtarze, ołtarzyki. W każdym wietnamskim domu taki ołtarzyk jest. Na tych ołtarzykach były zdjęcia przodków oraz czasami wizerunki jakichś bóstw. Są to, ponieważ w Wietnamie panuje taki duży szacunek dla ludzi starszych i dla przodków również, mimo tego, że człowiek już odszedł z tego świata, jest nadal ze światach, jest nadal z nami, nadal się z nimi komunikujemy, więc bardzo ważnym elementem było, aby te miejsca kultu, miejsca święte wyczyścić, złożyć tam dary w postaci kwiatów, owoców, jakichś słodyczy często, może jakiś alkohol czasem, sztuczne pieniądze, kadzidła, to było ważne. Tak, i tak to właśnie wyglądało. Kiedy jednocześnie TED to jest znów uczta kulinarna, więc w międzyczasie udaliśmy się, chyba przed tym sprzątaniem, udaliśmy się na targ. Tutaj taki off-topic, bo ja kocham targi, kocham markety, ponieważ podobają mi się te kolory, zapachy, oglądać sposób, w jaki tam życie tętni po prostu. Jak ludzie eksponują te towary, jak to wszystko, czy się targują, czy się nie targują. Ania miała dość tego, bo zawsze jak przez rok podróżowaliśmy i w każdym mniejszym czy większym mieście zawsze ciągle na targi, zobaczmy tam, co tam jest, jak się dzieje. Więc poszliśmy też na targ i w ogóle z Anią zawsze jak zatrzymujemy się na dłużej w jakimś miejscu, staramy się wybrać sobie takich, powiedzmy, ulubionych sprzedawców. Subiektywnie, ja jestem z Poznania, więc oczywiście determinantem są ceny, ale nie tylko. Jest również charakter osoby. Jeżeli to są osoby sympatyczne i mają dojrzałe owoce, bo my w ogóle staramy się jeść najczęściej wegańsko, kochamy egzotyczne owoce. Ja w ogóle w tej drugiej podróży, o której teraz mówię, jadłem przez 2 miesiące tylko owoce i to było fantastyczne, kolorowe, przepiękne doświadczenie. I mimo tej bariery, gdzieś tu się zgubiłem, czekajcie. Aha, kiedy mieszkaliśmy w Union przez te 3 miesiące, kiedy szedłem na targ, do plaży mieliśmy 5 minut, na targ mieliśmy 3 minuty, więc fantastycznie. Nie mieliśmy lodówki, więc na bieżąco trzeba było codziennie robić zakupy, więc ja nie szedłem po prostu na targ do pani kupić owoców. Ja szedłem do warzywnej wróżki, po warzywa, potem po owoce szedłem do królowej z owocowego królestwa. Dalej szedłem po specjalne banany, moją ulubioną odmianę do bananowego imperium, a kokosy kupowałem od mojego ulubionego kokosowego mistrza. Jak sobie ich nazwałem? Tą podróż, takie tournée po tym rynku, po tym targu możecie zobaczyć na YouTubie, Różnorodność Wszechświata, taka monumentalna nazwa. Tak samo to takie MTV Clips zrobiliśmy po naszym domku, więc to też możecie zobaczyć na kanale. Pomimo bariery językowej staramy się nawiązać z tymi sprzedawcami jakąś relację, gestykulacja, mimika twarzy, wszystko to się liczy. Jesteśmy oczywiście uprzejmi zawsze, jak wjeżdżamy do nowego kraju, uczymy się jakichś podstawowych zwrotów, dzień dobry, dziękuję, liczby, podstawowe nazwy owoców. I tak oprócz wymiany handlowej wymieniamy się również taką fajną, pozytywną energią i również zostawiamy po Polakach taką chyba pozytywną wizytówkę. Tak. I wracając do Sylwestra, przed dzień TED kupiliśmy na targu składniki na właśnie to świąteczne ciasto, które gdzieś tam się przewijało. Ciasto nazywa się Pan TED. Co potrzebujecie, aby zrobić takie ciasto? Potrzebujecie ogromne liście bananowca, pociąć je w takie mniejsze kawałki. Potrzebujecie je umyć, potem potrzebujecie rozpalić grilla, troszeczkę je zgrillować, żeby te liście nabrały sprężystości. Następnie potrzebujecie ugotowany ryż, taki najlepiej klejący. Do tego nasi gospodarze dodawali fasolkę czerwoną oraz dodawali kaszę, a głównym składnikiem tej rolady, bo potem to zabijaliśmy, było albo taki długi kawał surowego mięsa, nie wiem jakiego, albo banany ku naszej uciesze. I właśnie my też z Anią, tak jak były te zdjęcia, też rolowaliśmy takie ciasto. Powiem wam, że to nie jest łatwe. To naprawdę jest sztuka, żeby coś takiego zrobić. Najpierw to wszystko włożyć, zawiązać tymi kilkoma liśćmi bananowca, a potem, to znaczy
zrolować, a potem zawiązać takimi, nie wiem co to było, taka słoma, takie żemyki w taki piękny, piękny sposób, że na końcu to tworzy taki ładny warkocz, jak było widać na zdjęciach. I potem te zrolowane ciasta na 8 godzin się gotuje razem i takie piękne ciasto, poza tym, że jest w rodzinie konsumowane, może też służyć jako taki ładny podarunek. Tak. I w ten sposób... Nie, jeszcze nie. Czekajcie sekundę. A właśnie, tutaj. Bo to jest nadal Sylwester, tak? Coś się wypadałoby wieczorem zrobić Sylwestra. O 22 udaliśmy się do tego pomieszczenia, o którym wcześniej mówiłem, i tam zdarzyła się taka bardzo ciekawa ceremonia, a mianowicie głowa rodziny podszedł do pierwszego z ołtarzy, rozpalił kadzidło, złożył prawdopodobnie hołd przodkom, bogom, taki mały ceremoniał, zostawił tam kadzidło, przyszedł do kolejnego ołtarza i każdy domownik zrobił to samo, łącznie z nami. I właściwie na tym był koniec imprezy sylwestrowej. Starsi poszli spać, a młodsi, czyli nasi gospodarze, zabrali nas na taki lokalny festyn i tam, co prawda nie było tańców, może mi któryś z Wietnamczyków powie w końcu, dlaczego Wietnamczycy nie tańczą. Kochają karaoke, ale nie tańczą, to mnie dziwi. Więc tam nie było tańca, była duża scena, na której się odbywała takie ciekawa gra, coś w stylu bingo, lotto, ale ona była prowadzona tak bardzo rytmicznie, żywiołowo przez 3 transwestytów. Też nie wiem dlaczego, czy to jest jakiś rytuał, o co chodzi, ale to było bardzo ciekawe. Oprócz tego, jak to na festynie, jakieś gry, zabawy, rzucanie balonów i tak dalej. I dziękuję Izie, bo wiem, co jadłem. Było to ten deser, to się nazywa Cze. Wcześniej nie wiedziałem, a teraz już wiem. Dziękuję bardzo. Zjedliśmy ten deser i tak naprawdę byliśmy bardzo zmęczeni, więc poszliśmy też spać. I obudziliśmy się drugiego dnia, czyli dnia właśnie tego najbardziej ważnego dnia, Tet, Nowy Rok. 5 lutego, moje urodziny, byłem niesamowicie radosny. Dzień się zaczął od uroczystego śniadania wegetariańskiego, bo w ogóle w Wietnamie najbardziej popularną religią jest buddyzm, więc jak buddyzm to wegetarianizm, weganizm. Usiedliśmy do tego śniadania. Każda z osób, oprócz nas, oczywiście miała na sobie nowe rzeczy, bo to też jest taki rytuał, nowy rok, nowe rzeczy, wszystko posprzątane, przystrojone, pięknie i czyste. Usiedliśmy, zjedliśmy, następnie do domu, w którym mieszkaliśmy, zaczęły przybywać kolejni domownicy, to znaczy kolejna dalsza rodzina, po prostu z innych domostw. I zawsze był taki sam rytuał. Najpierw wchodzili do pokoju pamięci, jak go sobie nazwałem, oddawali cześć w tym pokoju pamięci, następnie siadali z nami, już nie na jedzenie, tylko ewentualnie na jakieś smakołyki, herbatkę, chwilę rozmowy, dosłownie krótko i już znikali do następnego domu. Kiedy parę osób się przewinęło przez ten dom, to my ruszyliśmy w tournée i tak samo wchodziliśmy do każdego z domów. Na szczęście rodzina w ogóle naszego gospodarza mieszka w takiej jednej okolicy, w Bến Tre, w delcie Mekongu, więc wszędzie było blisko. Wchodziliśmy do tych domostw, hołd przodkom, siadaliśmy przy herbatce, niektórzy częstowali piwkiem, winkiem ryżowym i co dalej? Aha, były takie ciekawe smakołyki, typu suszone owoce, orzechy, ale również na przykład zwróciłem uwagę na prażone pestki arbuza. Dobra. Dalej. Byliśmy bardzo dużą atrakcją, więc było bardzo sympatycznie. Ludzie się pytali o nasz kraj, na naszą kulturę. Cieszyli się, że mogą nas gościć, pokazywali nam dom. Jeśli chodzi o prezenty tego dnia, ewentualnie jeżeli były, to tylko dla najbliższych i dzieci każde dzieci dostawało tak zwane lucky money, czyli takie pieniądze na szczęście, na pomyślność w kopercie o kolorze czerwonym między 20 a 50 tysięcy dongów, gdzie 10 tysięcy to jest złoty 60, przynajmniej było wtedy. I dalej ostatnia w sumie ważna rzecz tego dnia. Po rodzinie odwiedziliśmy pagody, 2 pagody zaprzyjaźnione i tam mnisi obdarowali nas symbolicznie na pomyślność Nowego Roku jakimiś ciasteczkami czy jakimś soczkiem. I tak naprawdę, jeśli chodzi o ceremoniały takie ważne
Różniące się to tyle, bo dalsza część, te 2 tygodnie, to Wietnamczycy spędzają na odpoczynku i na po prostu byciu razem, odwiedzaniu dalszej rodziny, w dalszej części. My mieliśmy tą okazję, że gospodarz nasz Huy, czyli mężczyzna, u którego byliśmy, jego rodzina mieszkała w delcie Mekongu, potem pojechaliśmy do Huy, jego żony, która mieszkała w Dalat, odwiedziliśmy wszystkie te piękne farmy, z których tutaj widzicie zdjęcia i byliśmy przepięknie umieszczeni i tak jak poprzednicy mogę polecić Wietnam każdemu, to jest bardzo różnorodny kraj od południa po północ, bardzo ludzie są serdeczni, gościnni, radośni i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, więc na ten moment bardzo Wam podziękuję i zapraszam do Wietnamu. Dzięki. Ja jestem? No, jestem też. I dobrze, Adamie, masz pytanie? Tak, mam pytanie, a więc sekundę, ułożę sobie pytanie w głowie, żeby... Kto pamięta, jakich 3 określeń użyłem, aby opisać TED? Dobra. Inne pytanie. Ale przypomnę Wam. TED to Ale jest... jak odpowiesz sam na swoje pytanie, to będzie za prosto. Musisz jakieś inne pytanie. Dobra. Być możesz, bo odpowiedź nie padnie. Dobra, czyli tak. TED to jest jednocześnie, to są 3 rzeczy. Jednocześnie jest to nowy rok. Tak? Ale nie było reguły, na wspólnać tą odpowiedź. Możemy zgadywać, ale... Są to najdłuższe wakacje, najważniejsze święto oraz nowy rok w jednym takim miejscu. Musimy inne pytanie znaleźć. Okej, co tutaj powiedzieć? O co mam spytać? Sekundę, bo myślałem, że to będzie takie fajne pytanie. Coś prostszego. To ty myśl o pytaniu, Tak. Że zaraz po pytaniu i po przyznaniu tej nagrody zrobimy sobie 3-5 minut przerwy. Na dole mamy 3 wystawy do zobaczenia. Jedna jedynym śladem, Klebna wystawa, 2 wystawy, to 3 za chwilę nam się zamontuje. Więc zapraszamy Państwa na wystawę. Tutaj są miesięczniki Poznań Świat, którymi można się poczęstować. I zaraz po tej krótkiej higienicznej przerwie zapraszamy z powrotem. Będą rozmowy z naszymi gośćmi Wietnamczykami i debata wspólna obcokrajowców plus podróżnicy, w której również będą się Państwo mogli włączyć, zadawać pytania. Czy już masz? Mam pytania nawet. Tak, mam pytanie, mam nadzieję, że prostsze. Jak się nazywa świąteczne ciasto? Tam była Pani. O, przepraszam. Ruszam. Widzę teraz, jest to fajnie. Bantet. Jest! Tak, Super, zgadza się. zabrać nagrodę. Gratulacje. Za drugim razem się udało. Dzięki. Adam, poproszę dźwięk